Dzień dobry moi drodzy, spotykamy się dzisiaj w filmie, w którym będę mówiła o gemmoterapii, czyli metodzie fitoterapeutycznej, która bazuje na pąkach roślinnych. Powiem Wam, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest takie cenne, w jaki sposób to robimy. Powiem Wam trochę, od czego to się wszystko zaczęło i jak możecie sami takimi pąkami się posiłkować. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Moi kochani, jak wiecie, w fitoterapii wykorzystujemy różne części roślin. Liście, korzenie, kwiaty, nasiona, owoce, ale jest taka dziedzina fitoterapii, która nazywa się gemmoterapia. I to jest dział fitoterapii, który jest związany z wykorzystaniem pąków, ale też z wykorzystaniem młodych pędów, z wykorzystaniem wszystkich tych tkanek embrionalnych czy merystematycznych, w których są intensywnie działające układy metaboliczne związane z procesem właśnie wzrostu i różnicowania rośliny. Nazwa pochodzi od łacińskiego gemma, czyli pąk, ale jak powiedziałam, to nie muszą być tylko zalążki liści, czyli te pąki liściowe, ale też mogą być młode pędy i różne inne tkanki. I to właśnie wykorzystujemy również w fitoterapii. A jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się to wszystko od belgijskiego lekarza, który nazywał się Paul... Dociu, chodź tutaj! Który nazywał się Paul Henry. On właśnie w latach 50. XX wieku rozpoczął badania nad wszelkiego rodzaju ekstraktami pochodzącymi z pąków roślin. Zauważył też, że właśnie rośliny w okresie swojego rozwoju mają bardzo specyficzny skład chemiczny, trochę inny niż później te wszystkie substancje znajdujące się właśnie li to w korze, li w liściach, li w kwiatach itd. itd. On początkowo nazwał to fitoterapią embrionalną, dlatego że właśnie opierała się ona na wykorzystaniu wszystkich tkanek związanych w roślinie z tym stadium rozwojowym. Potem badania przejął francuski lekarz, naukowiec Max Tetot i właśnie on wprowadził fitoterapię już jako taką dziedzinę medycyny naturalnej do praktyki medycyny naturalnej. Początkowo we Francji, w Belgii, we wszystkich krajach francuskojęzycznych to się rozwijało, a potem zataczało coraz większe kręgi. Idziemy i będziemy poszukiwać tych pąków. No, na robini my nie znajdziemy, bo robinia to jest cwaniaczek. Ona czeka, aż się pojawią na innych pąki roślinach, ale tutaj zobaczcie, tutaj jest. Mam nadzieję, że to widać. A tu nawet taki zielenią nabiegły. Nie wiem, czy to widać na filmie, że on tak trochę nabiegły zielenią. O, i tu są pąki na tym. Mamo, już wiosna idzie, mamo, idzie wiosna. No dobrze. No to jest nadzieja, Dolisiu, jest nadzieja, że wiosna idzie. Czyli widzieliście pąki, tu będziemy ich jeszcze szukać. Natomiast czym jest tutaj też głóg. Będą kwiaty głogu. O, pięknie. No już chwileczkę i już będzie. Czym, moi kochani, jest pąk w sensie botanicznym? No to jest taka właśnie struktura roślinna, która, jak powiedziałam, zawiera te tkanki embrionalne, te tkanki merystematyczne, czyli takie komórki zdolne do podziałów i powodujące dalszy rozwój rośliny. Tutaj są różne, bo tutaj mogą być pąki takie wegetatywne, które się rozwijają w pędy liście, generatywne, które się rozwijają w kwiaty, tak? Różne, najróżniejsze mogą to być pąki. Natomiast z biologicznego punktu widzenia tak to właśnie wygląda. Jest to też oczywiście mieszane i tak dalej. Natomiast pąk
trzeba pamiętać, że on nie zawiera gotowych substancji, takich jak mają potem owoce czy kwiaty, natomiast zawiera właśnie te tkanki o bardzo aktywnym metabolizmie, które dopiero różnicują się w określone organy. I one mogą też, co zauważył już Henry, mogą mieć inny trochę skład fitochemiczny niż potem te, patrzcie, Bóg już będzie wypychał liście i już nowe tutaj pąki są na nim. No są po prostu, widzę, że są. Elegancko. Inny skład fitochemiczny niż potem te już dojrzałe tkanki. Kochani, dlaczego te pąki są tak interesujące z punktu widzenia fitoterapii? Dlatego, że one mają... Gdzie Dolisław? Dolisław, wracaj! O Jezu, jaki piękny kadr. O mamo, jak pięknie. Super. Dlatego, że one mają poczekamy na dolarkach, kilka cech biologicznych. Jak już mówiłam, one się intensywnie dzielą, czyli ten metabolizm, podział komórkowy jest tutaj bardzo intensywny, bo roślina szybko rośnie. Też mają wysoką aktywność enzymatyczną. Tam właśnie są te wszystkie regulatory wzrostu, które są też niezwykle cenne, a które są potrzebne roślinie do tego, żeby po prostu stawała się coraz większa i bardziej okazała. I też syntetyzują tak zwane metabolity wtórne. Także to są cenne właściwości, natomiast z punktu widzenia chemii roślin, co to oznacza? Oznacza to, co ja Wam przed chwilą powiedziałam, że pąki mogą zawierać związki, czy profil związków różniący się od profilu tych potem dojrzałych części. Dlatego na przykład też te ekstrakty wszystkie z pąków są inne niż ekstrakty, które my potem otrzymujemy z kory, otrzymujemy z liści, otrzymujemy z kwiatów, tak? I co takie pąki zawierają? Już Wam mówię. Dolisław, czy Ty przyjdziesz tutaj, czy nie przyjdziesz? No, kurka blaszka. No one zawierają takie związki chemiczne, które są, no powiedzmy w innych częściach też, ale jak wspominałam, trochę się różnią składem. Między innymi są to oczywiście polifenole. Nawet nie oczywiście, są to polifenole, czyli na przykład flawonoidy, kwasy fenolowe. Oczywiście mówię, bo to są te takie duże grupy związków, które są niezwykle cenne z punktu widzenia fitoterapeutycznego. Wiecie, że flawonoidy działają przede wszystkim przeciwzapalnie, działają antyoksydacyjnie, więc te wszystkie polifenole, kwasy fenolowe, flawonoidy to jest duża siła, duża moc, które w pąkach znajdują się. Znajdują się też fitohormony, właśnie dlatego, że te fitohormony są bardzo często te substancje, które, czyli na przykład cytokininy, gibereliny, te substancje, które powodują wzrost w roślinie, tak? One często, auksyny, to są fitohormony, ale są też aminokwasy, są cukry, są enzymy metaboliczne, jak już wspominałam przed chwilą, są witaminy, są minerały, więc bardzo dużo tych substancji dobrych dla naszego zdrowia, ale też są substancje ochronne, bo roślina w fazie wzrostu jest pod szczególną ochroną. Ona musi być szczególnie zaopiekowana, tak? Czyli takie mają substancje, które te młode tkanki, wrażliwe tkanki chronią. Na przykład przed promieniowaniem UV, przed infekcjami, przed stresem środowiskowym. Naprawdę sporo jest tych substancji. I zapytacie teraz, a jak my to wszystko pozyskujemy i co my z tego robimy? No już Wam mówię. Zbieramy możemy sobie taki preparat zrobić samodzielnie. To nie ma naprawdę w tym nic trudnego. Zbieramy takie pąki wiosenne, czy pędy młode, wtedy, kiedy zaczynają się rozwijać. No przecież takim przykładem gemoterapii są też młode pędy sosny. To też jest to, ale możemy właśnie te pąki zbierać. Bo właśnie z tych świeżych, z tych młodych, no robimy tę mieszankę, w której macerujemy. A ta mieszanka to jest mieszanina alkoholu, wody i gliceryny. Tak jak to robił Henry w swoim maceracie, na którym potem prowadził badania. A dlaczego właśnie taki rozpuszczalnik stosujemy do młodych pędów? Wiecie, moi drodzy, że
W roślinach istnieją dwie grupy związków. Hydrofilne, czyli te rozpuszczalne w wodzie, i lipofilne, rozpuszczalne w tłuszczach. Alkohol jest takim uniwersalnym ekstrahentem, który dobrze wydobywa zarówno lipofilne, jak i hydrofilne z roślin. Natomiast w pąkach, te, na których nam najbardziej zależy, to są te związki rozpuszczalne w wodzie. Więc alkohol, który jest tutaj dodatkowym konserwantem, jeszcze podobnie jak gliceryna, świetnie się nada, dlatego że alkohol doskonale ekstrahuje polifenole, flawonoidy, wiele metabolitów wtórnych. Woda, jak wiecie, te rozpuszczalne też w wodzie, czyli aminokwasy, cukry, tak, część enzymów, minerały, wszystkie to jest to. Natomiast gliceryna jest po to, żeby rozpuścić te związki hydrofilne. Ona łatwiej rozpuszcza te związki wtedy w takim roztworze. Zwiększa też spektrum rozpuszczalności tych związków, czyli więcej tych związków nam się, w większej ilości nam się też rozpuści, ale też działa stabilizująco, działa konserwująco, bo gliceryna jest świetnym konserwantem, działa konserwująco na taki potem macerat. Czy ona zawsze musi być dodana, spytacie? Czy nie można na przykład zrobić sobie tylko nalewki z pąków, albo tylko gdzieś tam robić napary czy odwary z tych pąków? Otóż słuchajcie, nie musi być, bo mamy takie 3 metody jakby ekstrakcji. Możemy robić właśnie te maceraty glicerynowo-alkoholowe, czyli tak jak badał Henry, ta oryginalna metoda gemmoterapii właśnie tak wyglądała. Powiedziałam Wam przed chwilą dlaczego. Możemy też robić same alkoholowe wyciągi, albo możemy robić same wodne, na przykład z dodatkiem gliceryny, żeby też nam w jakiś sposób to, lub trochę alkoholu, żeby w jakiś sposób nam to zakonserwowało. Ta najczęściej spotykana to jest właśnie, jak już mówiłam, ta glicerynowo-alkoholowa, bo to zostało jakby pierwotnie przebadane, opisane, ale my możemy przecież te pąki przerabiać tak, jak przerabiamy wszystkie inne części rośliny, kiedy my je pozbieramy. No najrzadziej robi się maceraty olejowe. Dlatego też na przykład taki silny alkohol, jak mówiłam Wam, że żeby związki lipofilne wyciągnąć, musi być 70%. Tutaj nie musi, dlatego że tu w większości te substancje, na których nam zależy, są rozpuszczalne w wodzie. Same te pączki mają też około 70-80% wody, więc tam jest bardzo dużo wody. Zobaczcie, woda to jest życie jednak. I w maceracie olejowym mogłoby się zdarzyć, że ta ilość wody spowoduje sfermentowanie albo spleśnienie takiego maceratu, bo jednak to jest powód. Zbyt dużo wody w roślinach jest powodem, że czasami te maceraty się po prostu nam psują. Dlatego często robimy na przykład z suszonych roślin. Możemy sobie zrobić taki macerat olejowy w maceracji na ciepło, powiedzmy. Ja czasami tak robię z suszonych roślin, jak mi gdzieś zabraknie w okresie jesienno-zimowym maceratu, to go tak robię. Ale nie musimy. Możemy, no bo tutaj akurat nie suszymy pąków. Tutaj stosujemy świeży materiał. Ani nie suszymy pąków, ani nie suszymy pędów. Po prostu pracujemy na świeżym materiale. No i jak już to tam zalejemy wszystko, to macerujemy około 3 do 4 tygodni, tak jak robimy nalewkę, tak jak robimy inne maceraty. Potem to filtrujemy, no i otrzymujemy taki właśnie już gotowy ekstrakt. Taki ekstrakt i w ogóle wszystkie pąki, wszystkie młode pędy będą miały kilka kierunków działania, bo będą związanych z tymi wszystkimi związkami czynnymi, które się tam znajdują. Więc będą działały przeciwzapalnie, będą działały antyoksydacyjnie, będą też działały immunomodulująco, będą miały wpływ na metabolizm dobry taki w naszych komórkach i to wszystko właśnie wynika z obecności między innymi tych polifenoli, o których przed chwilą Wam mówiłam. Gemmoterapia jest stosunkowo młodą nauką, bo mówiłam co lata 50. i
Nie ma jeszcze dużej ilości badań klinicznych, czyli tych na ludziach. Są fitochemiczne, są in vitro, są na modelach zwierzęcych, ale jeszcze dużej ilości tych klinicznych badań nie ma. Mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej i że gemoterapia będzie coraz bardziej popularna. A w jakich chorobach czy dolegliwościach możemy stosować potem taki ekstrakt? No możemy stosować taki ekstrakt w alergiach, w chorobach zapalnych, w chorobach skóry, w zaburzeniach metabolicznych, w problemach z układem krążenia, w problemach związanych ze snem, we wszelkiego rodzaju zaburzeniami snu, w wielu różnych chorobach. I zobaczcie teraz, rozejrzyjcie się dookoła, gdzie są tamte pączki i może wybierzcie się na poszukiwanie. Różne rośliny i pąki z różnych roślin stosuje się w fitoterapii. Między innymi na przykład w ogrodach pewnie może macie też czarną porzeczkę. Ta czarna porzeczka jest super. To jest w gemoterapii ona jest taka lubiana dosyć, czarna porzeczka, więc te pąki czarnej porzeczki się stosuje na przykład właśnie w stanach zapalnych. Patrzę, co ten dolar tam wyrabia. W stanach zapalnych i we wszelkiego rodzaju alergiach, ale też brzoza. Będzie brzoza, zbierajcie nie tylko młode liście brzozy, ale i pąki brzozy, bo we wszystkich zaburzeniach metabolicznych, w problemach skórnych, odpornościowych też można te pąki brzozy stosować. Głóg, który będzie w problemach układu krążenia, to jest nie tylko owoc głogu, kwiat głogu, ale i też i pąki, młode pąki głogu, czy pąki kwiatowe, które się pojawią, też możecie stosować. Nie same już rozwinięte, tylko pąki. Lipa, jak potem będzie, też jeżeli chodzi o nerwy, uspokojenie, o jakość snu, też możecie, co ja tutaj palcem to zrobiłam, bo muszę trzymać w 2 rękach, bo mi ścierpły. Też możecie to stosować. A ile? Zapytacie, bo to też bardzo często pada to pytanie. Znowu nie pijemy tego szklankami, tylko odmierzamy kroplomierzem i możemy od 10 do 30 kropel takiego ekstraktu przyjąć dziennie. Najlepiej w dawkach podzielonych. Podzielmy sobie na 1 do 3 razy dziennie albo 2 razy dziennie, tak? 5 czy tam 5 do 15 rano i 5 do 15 wieczorem. Najlepiej to rozcieńczyć z niewielką ilością wody i sobie tak to zażywać. Dlaczego bierzemy tak niewiele? Dlatego, że tak jak wspominałam, te wszystkie składniki w młodych pąkach są bardzo skoncentrowane, więc naprawdę niepotrzebne są jakieś duże ilości. Stosujemy od powiedzmy tak do 6 tygodni, od 3 do 6 tygodni, potem jak ze wszystkim trzeba zrobić przerwę. Tłumaczyłam, że właśnie tak najlepiej zrobić przerwę 1 do 2 tygodni i potem można powtórzyć. I pamiętajcie, że też za małych nie zbierajcie. Zbierajcie takie tuż przed, wiem, że to czasami trudno ucelować, ale tuż przed rozwinięciem, jak te pąki już są takie nabrzmiałe. Wtedy to jest najlepszy moment na zbieranie wszelkiego rodzaju pąków i przygodę z gemoterapią. Jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, że wiele gatunków pokrywa swoje pąki młode żywicą. Czasami jak zbieracie, ręce macie oklejone, jak dotykacie na przykład pączków, czy gdzieś te pączki chcecie zebrać. Właśnie dlatego ta żywica ma chronić młode pąki przed drobnoustrojami wszelkiego rodzaju, przed grzybami, przed zimnem także czasami, no bo wiadomo, że jak pojawi się pąk, on jest bardzo wrażliwy na temperaturę, a czasami z tymi temperaturami to jest różnie, więc to jest taka ochrona przed zimnem również. I może się tego nie spodziewacie, ale chciałam Wam powiedzieć, że pszczoły właśnie te żywice pokrywającą pąki rośliny zbierają, aby tworzyć propolis. Więc tutaj geneza tworzenia propolisu i ta gemoterapia, no, może mieć coś wspólnego. Pszczółki, zobaczcie, jakie to są mądre stworzenia. One wiedzą, co jest dobre. Ta przyroda jest taka mądra, że na koniec jeszcze Wam chciałam powiedzieć jedną, bo co chwilę mi się coś przypomina, że pąki, które są na niektórych gatunkach, na przykład na bukach, na jabłoniach,
To są pąki, które powstają latem zeszłego roku. One nie powstają wiosną. One powstają latem, pod koniec okresu wegetacji. I potem przechodzą w stan spoczynku i dopiero wiosną potem wybuchają całym dobrem. Także to jest też tak, że roślina może, jak wie, o dobrze było, latem podjadłam sobie super słońca, nawdychałam dużo składników, słońca, nawdychałam słońca, dużo słońca było, składników odżywczych naprodukowałam. No nie wiadomo, jak na tą wiosnę będzie, to może ja już teraz zrobię zapasy. Czyli roślina też robi zapasy, z których potem korzysta na wiosnę. Mądrość przyrody jest niespotykana. Fascynująca. No dobrze, na koniec chodźmy jeszcze zobaczyć. No jeszcze to trochę potrwa, bo to one już tu są. Wy widzicie, że one już tu są, prawda? Ale one jeszcze czekają, bo jeszcze nocami noce są chłodne, są przymrozki. No ale zobaczcie, ja wiem, że to jak już to tak wygląda, to już jest kwestia naprawdę krótkiego okresu czasu. I potem ja idę i z czeremchy głównie, no bo to jest czeremcha. Przypominam Wam, że czeremcha ma taki charakterystyczny pień. Taki jakby w ciapki, w kropki. I z tej czeremchy ja sobie właśnie podjadam tych pąków. Biorę gałązkę, co to mnie od czci i wiary niektórzy odsądzają, że łamię taką gałązkę i sobie robię z niej śniadanie. Ale naprawdę jak ja ułamię taką gałązkę, to drzewo tylko się wzmocni. Zwłaszcza ta czeremcha, której tutaj jest pełno, to naprawdę nic jej się nie stanie. A ja z dzisiejszego live'a cały czas jeszcze mi to siedzi w głowie, bo ja Wam mówiłam, że w Bawarii robiłam o olsze film, że u mnie nie ma, a ja przecież dzisiaj, bo tam coś mnie chyba rozproszyło i też Wam nie powiedziałam o tym, znalazłam tam olchę przy polu. My tam często na to pole nie chadzamy z dolarem, bardzo rzadko tam chadzaliśmy, więc ja nawet tego nie zauważyłam, że tam jest olcha, ale tam jest olcha, bo widocznie teren jest też podmokły i ja sobie będę z tej olchy tam różne rzeczy podbierać. Czyli zobaczcie, ile nam daje, jak ktoś nie widział filmu o olsze i o szyszkach olchy, to zapraszam. A to śliwa tarnina. Za chwilę pojawią się kwiatki, nie pojawią się liście, bo najpierw pojawiają się kwiaty. Jeżeli ktoś chce wiedzieć dlaczego, o jaki piękny z tym słońcem kadr, dlaczego najpierw kwiaty, dlaczego Pan Bóg obsypał najpierw tarninę kwiatami, a potem dopiero liśćmi, dlaczego ona jest taka piękna wśród tych swoich pobielonych takich tutaj konarów czy łodyg, obsypana potem tylko białym kwiatem, to wygląda przecudownie. Dlaczego on tak zrobił, to zerknijcie do filmu o śliwie tarninie i jakiegoś shortu chyba. Ja tam Wam to wszystko opowiadam. Przepiękna jest przyroda. Zobaczcie, jakie to jest cudowne zdjęcie. Może czekajcie, może ja tutaj zrobię to na... Zrobiłam zdjęcie, które może się przyda do wizytówki na filmie. Dolciu, zobacz, jaki świat jest piękny. Zobacz, Dolciu, jaki świat jest piękny. No patrz, jaki ty jesteś też super cudny. No jesteś, tak, jesteś. Idziemy, chodź, idziemy. No. Kochani, no to dobrze, to mam nadzieję, że się Wam film podobał. Tu wszędzie są jeżyny. Tych jeżyn też jest mnóstwo. Ja się trochę tych jeżyn boję, bo dolar wchodzi w te chaszcze, a tam są niestety te kolce. Trochę się o niego boję. Ale jeżyna też jest super. Co Cię tam gryzie? Ty nieprzyzwyczajony jesteś do chodzenia w obroży. Jaką masz śliczną serduszka, no pokaż jaką masz śliczną serduszka, pokaż. Pokaż jaki jesteś śliczny, serduszkowy piesio. No cudny, chodź.
No dobra, to teraz już naprawdę koniec. Czekajcie. To ja jestem. Na koniec jeszcze chciałam się z Wami pożegnać, pokiwać Wam, podziękować, że jesteście i zaprosić Was na nasze codzienne live'y. Codziennie jest live, 15 minut, nie są live'y zapisywane. Zapisany jest tylko live niedzielny, a reszta live'ów nie jest zapisywana, a rozmawiamy sobie tam o różnych tajemnicach. Więc jeżeli ktoś kiedyś na ten live 15-minutowy codzienny trafi, to Was serdecznie na niego zapraszam. A tymczasem trzymajcie się ciepło, nie chorujcie, pijcie ziółka i wybierajcie się po pączki, bo gemmoterapia to jest wielka przyszłość medycyny naturalnej. Ja tak myślę. Pa, pa!